Cześć, witam Was serdecznie, tu Karolina, a to jest Let Me Cook That First. Dzisiaj nietypowo spotykamy się z plaży, wybrałam się na spacer, ponieważ najbliższe 4 dni najprawdopodobniej spędzimy w domu zamknięci. Szykujemy się na cyklon tropikalny Alfred i jest to podobno jeden z najsilniejszych. Ostatni taki podobno był ponad 50 lat temu tu w tym regionie, także podobno ma wiać mocno. Takie wieczne warunki mamy już od tygodnia, ale jutro podobno ma być najsilniej, także już od jutra siedzimy w domu. No i musimy to przeczekać. Zapasy zrobione, wyobraźcie sobie, sklepy znowu puste, półki znowu puste, ale praca zdalna, także no, żyć nie umierać, słuchajcie. Przygotowujemy się na siedzenie w domu przez najbliższe 4 dni, a podobno jutro ma uderzyć właśnie ten cyklon, a on jest w tej chwili około 300 km od Brisbane, także jeszcze mamy trochę czasu. Zobaczcie, mega wieje, także zrobione mamy zapasy, zabutelkowana woda w lodówce. Mamy być przygotowani podobno na awarię prądu i wody na najbliższe 3 dni, także no jest dosyć poważnie, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale to nie zwalnia mnie, słuchajcie, od gotowania. Także dzisiaj zapraszam Was do nowej serii na moim kanale. Chciałabym zaproponować serię pod tytułem Pierogi Świata. Strasznie wieje, więc co? Zabieramy się za gotowanie, a ja uciekam do domu. Pa! Cześć, witam Was serdecznie raz jeszcze. Tym razem jesteśmy już w mojej kuchni i zabieramy się za gotowanie. Myślałam, że to intro będzie fajne, troszeczkę inne, bo na plaży, ale niestety słyszeliście, że ten wiatr był tak nieznośny i mimo, że miałam na sobie przypięty mikrofon, tutaj jakość dźwięku nie była fajna, aż uszy krwawiły, także wracam do kuchni i opowiem Wam dzisiaj, co będę gotować. A dzisiejszy odcinek to pierwszy odcinek z serii, którą zatytułowałam Pierogi Świata. I ja uwielbiam pierogi i uważam, że najlepsze na świecie są te z kapustą i z grzybami. Ja uwielbiam je w każdej formie, z wody, smażone i nawet te zimne z lodówki następnego dnia uważam, że są przepyszne. Także ja jestem team pierogi z kapustą i z grzybami, a jak Wy? Okej, ustaliłam, że najlepsze na świecie są pierogi z kapustą i z grzybami, ale równie fajne i uważam, że też zasługują na uwagę, są pierogi pochodzące z Chin, które nazywają się wontony. I te wontony dzisiaj zrobimy. Zrobimy ciasto, zrobimy farsz i zrobimy zupę. Także pokażę Wam, jakie mamy składniki i zabierzemy się do pracy. Myślę, że najpierw zrobimy ciasto, ponieważ ono musi poczekać ze 2 godziny, później wstawię zupę, a na końcu pomieszam wszystkie składniki do farszu. Składniki już są za mną, także jak widzicie, tego wszystkiego nie ma jakoś strasznie dużo. Ciasto na wontony robi się bardzo podobnie, właściwie identycznie jak ciasto na pierogi właśnie nasze polskie i potrzebna nam jest tylko zwykła mąka i woda. Na końcu będziemy potrzebować odrobinę mąki kukurydzianej bądź ziemniaczanej do podsypania i to jest jedyna różnica, która jest między tym ciastem właśnie na wontony a ciastem na klasyczne polskie pierogi. Poza tym wszystko jest bardzo podobnie, także potrzebuję około pół kilograma mąki i około 250 g wody i będę patrzeć, jak to się będzie ugniatać. Jeżeli nie będzie to ciasto elastyczne, będę dodawać wody. Jeżeli będzie zbyt wodniste, to podsypię mąką, także właściwie tak na oko. No dobrze, no to w takim razie ugniatamy to ciasto, można ugniatać ręcznie. Ja postanowiłam sobie tą pracę troszeczkę ułatwić i skorzystam z pomocy robota kuchennego. Minęło dobre 10 minut. Ciasto jest pięknie zrobione. Ciasto jest super elastyczne, zobaczcie, jest naprawdę ekstra. Nie przykleja się do rąk. Wyszło idealnie. Zawinę teraz ciasto w folię i odstawię je na godzinę, 2, aby odpoczęło.
Słuchajcie, mamy już ciasto zagniecione, ono sobie ładnie odpoczywa pod kołderką, w miseczce, a ja zabieram się za przygotowanie bulionu warzywnego. Będzie to zupa, tak zwana zupa wontonowa. Tutaj mam składniki, to nie jest nic specjalnego, ale bardzo fajny dodatek do naszych wontonów. Ja bardzo lubię ten rosołek, bulionik, jak zwał, tak zwał. On fajnie dopełnia smak pierożków. Ja sobie zawsze nalewam do małej miseczki i tak od czasu do czasu między kęsami popijam. Składniki na zupę wontonową są bardzo proste i będziemy je po prostu wszystkie wrzucać do garnka i gotować. Będziemy potrzebować bulion drobiowy, kawałek imbiru, odrobinę czosnku, sos sojowy, sos rybny, łyżeczkę cukru, odrobinę pieprzu do smaku, cebulę dymkę i ja jeszcze dodaję troszeczkę kapusty i to wszystko zagotowuję. W międzyczasie sprawdzam smak i jeżeli trzeba dodać cukru, to dodaję cukru, jeśli trzeba dodać soli, dodaję soli bądź sosu sojowego, to wszystko zależy od Waszych preferencji smakowych. Pomyślałam sobie, że dobrym pomysłem będzie dodać troszeczkę chili do tej zupy, tak żeby ona była bardziej wyrazista, także wzięłam z ogródka sobie 2 takie małe papryczki, myślę, że one dadzą fajnego kopa dla tej zupy. Pozostał nam już ostatni element, może nie ostatni, przedostatni. Ostatnim elementem będzie formowanie wontonów. Także przedostatni element, przygotowanie farszu do naszych pierożków. Nadzienie do naszych wontonów składa się z krewetek. Ja to mięso krewetkowe drobno posiekam, dodam mielone wołowo-wieprzowe, będę miała startą marchewkę, starty imbir, starty czosnek, sól, pieprz, odrobinę cukru, mąkę kukurydzianą, odrobinę, tak żeby ona nam zwarła ten cały farsz, a troszeczkę oleju sezamowego, on daje bardzo fajny posmak, taki orzechowy. No i sos sojowy, a więc kroimy. Czas na przyprawy. Sos sojowy. Olej sezamowy. Sól, pieprz i odrobina cukru. I łyżka mąki kukurydzianej. Jak nie macie mąki kukurydzianej, może być ziemniaczana. No cóż, nie wyszło mi to z gracją. Wkładam farsz do lodówki. Słuchajcie, zapomniałam Wam powiedzieć, ale ciasto też włożyłam do lodówki. Ja moje wontony będę gotowała na parze. Wyciągam ciasto z lodówki i będę przygotowywać wontonki. Ciasto jest super, w ogóle się nie klei. Podzielę ciasto na 4 części. I to jest ten moment, kiedy te przepisy na polskie pierogi i na wontony zaczynają od siebie odbiegać. Na pierogi polskie podsypałabym po prostu zwykłą mąką ciasto, a tutaj będę używać mąki kukurydzianej. Jeżeli nie macie kukurydzianej, ziemniaczana może być jak najbardziej. Mamy to. Teraz ja je ładnie wytnę. Łyżka do lodów bardzo sprawdza się w kuchni. Nie tylko do nakładania lodów, jak widać. Wontony możemy zwijać na 3 różne sposoby. Pierwszy sposób to złożenie ciasta wzdłuż, tak aby powstał nam taki prostokąt i zaklejenie rogów. Drugi sposób jest bardzo podobny. Sklejamy ciasto po przekątnych, robi nam się trójkącik i również tutaj łączymy rogi
I trzeci sposób to sposób na sakiewkę. Robimy taki woreczek, sakiewkę, sklejamy rożki i mi się on bardzo podoba, szczególnie fajnie wygląda w zupkach. Tak wyglądają nasze sklejone wontony. Dobra, to co, wkładamy wontony? Zobaczcie, mam tutaj wieże. Najpierw robimy dolne. Pamiętajcie, żeby ich nie ustawiać blisko siebie. Ja kiedyś ustawiłam blisko siebie i one się po prostu posklejały. To dalej jest wszystko w porządku, one są dalej smaczne, ale zrobiły się takie kluchowate. Kurczę, miałam nadzieję, że wszystkie wejdą za jednym razem. Pewnie następnym razem zrobię wieżę i jeszcze trzecie sito dołożę i wtedy będzie dobrze. 10 minut i powinny być gotowe. Papryczki, ale najważniejsze to są pierożki, także jemy pierożki. Pyszne, uwielbiam te pierożki, uwielbiam je. Teraz sobie zamoczę w zupce. Kradnę. Nie! Cześć! I co ładne danie, prawda? Ja bardzo lubię te wontony, bardzo lubię te pierożki. Fakt, że one są gotowane na parze też powoduje, że one troszeczkę inaczej smakują. To ciasto jest takie delikatne. Ja mam wrażenie, że to jest takie delikatniusieńkie, które się rozpływa w ustach, a do tego farsz, który jest skomponowany z mięsa krewetki i mięsa wołowo-wieprzowego powoduje, że to całe nadzienie jest takie naprawdę leciuśkie. Do tego ten imbir, olej sezamowy, naprawdę te smaki są super wyczuwalne. Mnie to bardzo smakuje i zachęcam Was do tego, żebyście zrobili, spróbowali w domu. Jeżeli lubicie kuchnię azjatycką, to naprawdę jest coś, co na pewno Wam zasmakuje. Jeżeli nie chcecie robić ciasta, bo nie macie czasu i nie chce Wam się, to wiem, że można kupić gotowe formy. U nas one występują w kształcie okrągłym i prostokątnym, także w zależności od tego, co wolicie zwijać, sklejać. Także poszukajcie, myślę, że to jest fajna opcja, alternatywa, jeżeli nie chcecie naprawdę się bawić z tą całą mąką i wyrabianiem, wyrastaniem i czekaniem. A więc zbliżamy się do końca. To był pierwszy odcinek serii pod hasłem Pierogi Świata. To były wontony. Następna część myślę, że pojawi się na kanale w przyszłym miesiącu, także żeby nie ominąć nic, wciśnijcie łapkę w górę, subskrypcję, powiadomienia. Mam nadzieję, że będziecie mnie śledzić. Co, widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że nas nie zwieje. Trzymajcie kciuki, żeby nasz cyklon przeszedł bez jakichś dużych zniszczeń tu w okolicy. Mam nadzieję, że będziemy się widzieć za tydzień. Do zobaczenia. Pa, 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 pa. Części farszu nie wykorzystałam do pierożków i zrobiłam pulpecika. Bardzo fajne.